Witam serdecznie. Witam z pięknego, malowniczego, dość małego miasteczka o nazwie Wienden. A znajdujemy się dokładniej w Luksemburgu, na jego obrzeżach. Trafiłem tu zupełnie przypadkowo. Jest to dość spontaniczny wyjazd, ponieważ okoliczności życiowe spowodowały, że musiałem wybrać się do Polski i w drodze powrotnej nie pojechałem tak jak się jedzie zazwyczaj, gdy się jednak wraca do Wielkiej Brytanii. Czyli nie pojechałem przez centralną część Polski, później przez centralną część Niemiec wzdłuż Berlina, gdzieś tam na kawałek Holandii, Belgii i do Francji. Zamiast tego niejako przeciąłem Polskę na pół, od północno-wschodniego kawałka Polski do południowo-zachodniego kawałka Polski. Później południową częścią Niemiec przemknąłem jak tylko szybko mogłem i tak oto dotarłem do Luksemburgu. A sprawa ma się tak... Oho, jak tu pięknie. Sprawa ma się tak, że postanowiłem wyruszyć do tego oto zamku, który być może widać w oddali. Jest to aż tam na wzgórzu. Także niebawem go sobie zwiedzimy troszeczkę i będzie to taki pierwszy przystanek, zapewne nie ostatni, bo mam kilka godzin w nadmiarze, także mam zamiar je w miarę dobrze wykorzystać, jeśli to tylko możliwe. Niestety, ale będziecie musieli mi wybaczyć jedną małą rzecz. Mianowicie, gdybym troszeczkę się zacinał, to może to być w wyniku niewyspania, bo siłą rzeczy jestem już w podróży od przynajmniej około 14 godzin i choć troszeczkę pospałem, to była to zaledwie krótka drzemka w stosunku do tego, ile normalnie człowiek powinien pospać. I tak też ruszamy dalej. A muszę przyznać, że trochę mnie ten Luksemburg zaskoczył, bo mimo, że jestem dopiero na wejściu, na jego takich peryferiach, to muszę przyznać, że mam trochę vibe taki Szwajcarii. Bardzo mocno mi się ze Szwajcarią kojarzy. Fajna, ciekawa architektura, bardzo ładnie roślinność się uwidacznia wszędzie. Ogródeczki zadbane. No i co ważne, jest bardzo dużo takich dość górzystych terenów. Nie są to takie góry jak w Szwajcarii, że aż słońce zasłaniają, ale mimo wszystko są to dość wysokie górki. I jeździ się takimi dolinami, to w górę, to w dół. Także dobrze mieć sprawne hamulce i dobre klocki i dobre tarcze w samochodzie. Także ruszamy podbić zamek. Zeszedłem sobie na deser, trochę się ochłodzić. Wziąłem ten. Niestety jest to po niemiecku, więc nie do końca wiem co to. Kierowałem się wzrokiem. Zapewnił mnie, że są w tym lody. No i z tego co widzę, to naprawdę odzwierciedlają to, co jest na rysunku. No naprawdę wygląda wyśmienicie i jest tego bardzo dużo. Więcej niż się spodziewałem. Także czas się trochę ochłodzić, a później ruszamy na zamek. Mam tutaj pszczółkę, która razem ze mną będzie jadła. Może mnie nie dziabnie. No, proszę pani, albo pani je, albo pani nie przeszkadza mi jeść. No bajka. Pyszny syrop, słodziutki, o smaku kiwi. Bita śmietana. Świeże truskaweczki, maliny.
Jakaś pomarańcza, kawałki kiwi. To chyba mango. To chyba by było mango. Teraz to ja nie wiem, czy ja to zjem. Aj, się przyczepiła do mnie. Tak tego dużo, że mnie to może przerosnąć. Ale spróbujemy. Trochę cukru mi nie zaszkodzi. Może mnie pobudzi. Bo przydałaby się mała pobudka. I dla mnie, i chyba dla tej pszczoły, co tu lata, to też. Uciekłem przed pszczołami do lokalu. Tutaj mamy truskawki i lody truskawkowe. To z kolei trudno ocenić. Myślałem, że lody śmietankowe, ale zdają się mieć smak bardziej mango. No i pod spodem, jak widać, jeszcze wiele warstw do przebicia. Na zewnątrz jest taki duży kościół. Zrobię Wam przebitkę. Bo ciekawą rzecz zauważyłem, że znowu kolejny kościół, na którym jest po prostu ten rok dziwnie podany. Widziałem już wersję z literą I zamiast jedynki, ale tutaj jest ciekawie, bo jest J 600 któryś tam. Ciekawe, do czego to się odnosi. Zobaczmy, jak to w środku wygląda. No. Tu jakaś podobizna rycerza. No to wygląda z herbami różnymi. Całkiem. Tutaj przy organach, już z powrotem, zamiast J, pewnie tego nie będzie widać, ale jest napisane A, chyba tam jest małe D, 1693. No więc pierwsza ciekawostka odnośnie tego zamku, to został on zbudowany, no dobra, może nie zbudowany, pierwsza jakaś tam konstrukcja, podwaliny, jakiś tam rodzaj, nazwijmy to fortecy, został zbudowany przez Rzymian i było to mniej więcej w IV wieku. Dopiero później to rozbudowywano, przeistoczyło się to tak w styl romański mniej więcej w X wieku. A między XI a XIV wiekiem no, dodano do niego takiej troszeczkę nutki gotyku, ale tylko odrobinę. I tak w rezultacie mamy tutaj ewolucję zamku, który stylowo nieco się zmieniał z czasem i ewoluował adekwatnie do danej epoki. On gdzieś tam do bodajże XVII wieku jeszcze jako tako dobrze funkcjonował, a później zaczął popadać w ruinę. No i bardziej tak już współcześnie postanowiono, że to jest dobry motyw na atrakcję turystyczną i w rezultacie dokonano wielkiej renowacji i dzisiaj jest to zamek dostępny dla ludzi, aby przyjść i go popodziwiać. I naprawdę jest na co patrzeć. Dobra, dostałem się już do środka. Ze spraw organizacyjnych jest gorąco. Nie, a tak poważnie. Ze spraw organizacyjnych to za parking jest 2 euro od godziny.
Podejrzewam, że no maksymalnie do 5 godzin można i ciężko jest w ogóle parking znaleźć, bo bardzo wyparkowane jest i co chwilę jak ktoś wyjeżdża, to ktoś nowy wjeżdża. Więc trzeba mieć to na uwadze, że to troszeczkę polowania jest. Ale również wejście na sam zamek kosztuje dodatkowo od dorosłej osoby 13 euro. Więc trzeba się nastawić na jakiś koszt, jeżeli się chce tu przyjechać i pooglądać to. Jak widać, jest też w środku jakaś kafeteria, gdzie można coś przekąsić, ale że ja już jadłem pyszny deser, to na razie sobie to odpuszczam. Ale pójdziemy do tego zamku, wbijamy się do środka i zobaczymy, co tam ciekawego znajdziemy. Także możliwe, że to będzie bez słów. Jest dość prawdopodobne, że po prostu Wam zrobię zrzutkę klipów z tego, co było w środku. Ale to jeszcze zobaczymy. Bo jak będzie coś ciekawego, to może trochę pogadam. Wow. Na wejściu robi wrażenie. Tu na sklepieniach widzę jakieś herby jakby. A chyba na każdym inny. Coś jak pieczęć. A to cudo, to jak się nie mylę, są halabardy. Albo coś w tym rodzaju. Strażnicy zazwyczaj przy bramach takie mieli. Długaśne. Patrzcie na ten mechanizm. Czyżby jakaś skrzynka z bardzo skomplikowanym mechanizmem zamykania i otwierania? O, to by było a propos strażników z halabardami. O, tu jaka zarąbista, pełna zbroja. Nawet starczą. No tutaj to chyba jakaś kaplica, podpisane jest chapel. Mamy takie około 4, tak? Nie, 6 kolumn. I w centrum, jak się do góry spojrzy, to
Chyba to wiedzie do jakiejś wyższej sali, która jest już trochę bardziej przyozdobiona. Ale to prawdopodobnie musiałbym wejść na wyższe piętro zamku. No tutaj, jak sądzę, jakaś część wykopalisk. Już trochę koło zatoczyłem. Jestem teraz na górze, co wtedy widzieliśmy ten czapał u góry. Co mówiłem, że trochę bardziej dokończony się wydaje. To właśnie tutaj teraz jesteśmy. Tam na dole było. Piękne, ogromne zamczysko. Niestety większość tabliczek jest po prostu po niemiecku. Jest tam chyba też francuski, bo oni tam w miarę sąsiadują. Ale po angielsku to tak średnio. Także, żeby poznać jakieś konkretne wątki historyczne, no to trzeba się wcześniej wywiedzieć. Bo tutaj jedynie szczątkowe informacje na miejscu zdobędziecie. Chyba że, może pominąłem, może dało się wykupić jakiś, nie wiem, że bierzesz ze sobą dyktafonik albo coś takiego i ci gada w wybranym języku. Ale prawdę mówiąc nie zwróciłem nawet uwagi, czy takie coś tam było. Niemniej jednak piękne zamczysko, ogromne, fajny, duży kawał historii. Gdzieś tam w tym momencie prawdopodobnie Wam pokażę, bo taki był stół, że dookoła było rozrysowane, jak ten zamek się zmieniał i zaczyna się od 400 roku i tam z różnych momentów epokowych, jak on mniej więcej wyglądał później. Postaram się to puścić jakoś tam w pętli w którymś momencie. To sobie będziecie mogli zobaczyć, jeśli kogoś to interesuje. Aczkolwiek wiadomo, no to będą tylko takie makiety, rysunki. To nie to samo, co zobaczyć to na żywo. Także myślę, że to by było na tyle z tej wyprawy zamkowej. Teraz kieruję się dalej. I być może jeszcze do Was wrócę. Ale niczego nie obiecuję. Zależy, jak mi godzinowo wyjdzie. Zależy, jak mi z czasem wyjdzie. Także lecę dalej.